Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, chcę wam dzisiaj pokazać taką troszkę przykrą prawdę odnośnie magazynów energii z aut elektrycznych, a bardziej o zakupie baterii z niewiadomego pochodzenia, jeśli ta bateria nie jest w ogóle sprawdzona, naładowana, rozładowana nawet kilka razy, to tak naprawdę my nie wiemy, co w niej siedzi i czasem może być, że jest bateria dobra, jest ok, a czasem, że jest dobra, ale wydaje się, że jest uszkodzona, a czasem będzie uszkodzona i tyle. I pójdą pieniądze w błoto, także takie kupowanie kota w worku. A przykład mojej baterii, tutaj taką jak mam z Mitsubishi Imewa, jest dobrym przykładem dobrej baterii, która sprawia wrażenie, że jest uszkodzona, ale jeśli mamy odpowiednie narzędzia, możemy zweryfikować, co ją boli i dlaczego nie ma tej pojemności, którą byśmy chcieli. Także dzisiaj taki temat, chyba pierwszy raz coś was bardziej nauczę o bateriach wysokonapięciowych, bo sam się już czegoś nauczyłem. I taka przestroga dla ludzi też, jak ktoś nie sprawdzi takiego magazynu, to czasem możecie kupić kota w worku. No niestety, tak to wygląda i moja bateria jest tego bardzo dobrym przykładem, mówię, dobrej baterii, która sprawia wrażenie, że jest złą baterią. Już wam mówię, o co chodzi. Tutaj mamy baterię z Mitsubishi Imewa. Nominalna tu jest tak, 88 ogniw. Mamy tutaj po 3,7 V, czyli taki układ. Tutaj fajny mamy podglądzik, układ właśnie. 12 modułów jest, 88 ogniw, ale nie do końca w tych 12 modułach. O, tutaj mamy raz, 2, 3, 4, 5 po 8. 5 po 8 to mamy 10, 80. A tutaj mamy 2 po 4. Taki jest układ właśnie. To jest, o, ten bezpiecznik to ja akurat w Mitsubishi ja siedzę na nim. On jest pod fotelem kierowcy, fotel pasażera. Tutaj są nogi i tutaj jest tylnie siedzenie. Tak jest ta bateria umiejscowiona właśnie w Mitsubishi. I o co chodzi? Był problem z tą baterią taki, że no ciężko było z jej jakoś wyciągnąć pojemność do 9 kWh, tam 10 się udawało. No ciężki był temat, powiem wam, tak na siłę troszeczkę, bo górę nie doładowywało, a na dole był rozjazd momentalnie. No i o co chodzi? Pewnie jakieś uszkodzone ogniwo albo coś. A okazało się zupełnie co innego. Także już wam na początek czym monitoruję. To jest taki dodatkowy BMS. Tutaj taką macie płytkę. Ewesik. To jest Huberta dziecko, że tak powiem. Płytka, która po szynie CAN łączy się z baterią i pilnuje jej BMS-ów, jej balanserów i całej jej reszty. Po prostu pilnuje, czyli pilnuje nam góry i dołu baterii. Interesuje nas góra, czyli maksymalnie, żeby było 4,2 V. Oczywiście mówię o bezpiecznej. Ja teraz troszeczkę chodzę w parametrach większych, bo muszę sprawdzać baterię. I mimo dół jest do 3 V, 3,1 to jest ten, zobaczcie, ja mam na przykład poniżej 3, było prawie 2,8, ale o to chodzi, żeby wyłapywać te słabsze ogniwa, to trzeba baterię rozładować jeszcze bardziej. W warunkach oczywiście bezpiecznych, nie? I tego trzeba pilnować, żeby jej, że tak powiem, szlak nie trafił podwójnie. I już o co wam mówię, zobaczcie, jaki jest rozjazd. 480 mV jest rozjazdu pomiędzy najmocniejszym ogniwem a najsłabszym. Wcześniej jak miałem taki mały wyświetlacz, to na nim za dużo nie było widać i trzeba było się ze wszystkim łączyć przez komputer. Tam zaraz podejdziemy. Ale na tym dużym wyświetlaczu już od Ewesa jest taki, o, można sobie podejrzeć wszystkie ogniwa i zobaczcie, co tu się dzieje. To jest różnie i 4 mocne. Różnie i 4 mocne. Bo to jest dwie połówki baterii. Tutaj mamy, już wam mówię, jedna połówka baterii to jest to razem z tą czwórką i druga połówka baterii to jest to razem z tą czwórką. Czwórki są na końcu. Czyli tak jak widzicie, to jest wszędzie po.
8, 8, 8 i na końcu jest 4. Widać wyraźnie te dwie czwóreczki. Tu 4 i tu, słuchajcie, 4. I o co chodzi? Już wam pokażę. Tutaj jest to bardziej widoczne. Tutaj sobie można podglądać jeszcze dokładnie. To jest właśnie podgląd do tego EWS-a bezpośrednio. Tutaj wszystkie można parametry ustawiać, całą resztę. Tutaj macie podgląd każdego z ogniw. Jak zaczynamy po prostu liczyć, jakby tak zaczął liczyć, to każde ogniwo osobno, każde to jest ogniwo. Każde ogniwo podglądamy osobno i dokładnie możemy zobaczyć, które jest złe, które jest dobre. Jeśli któreś by było tutaj na dole, gdzieś tutaj nisko, no to już katastrofa, bo jest rozwalone. Ale zobaczcie, bateria jest rozładowana no tak bardzo, do 3 V ogniwa są tutaj na przykład. Najsłabsze, które jest, muszę sobie tam podejrzeć, żeby tu nie wracać, 2,990, no to tak mniej więcej to jest to 3, albo to jest najsłabsze. O, widzicie, 2,990 to jest najsłabsze ogniwo. Ale zobaczcie tutaj, najmocniejsze są dalej te czwórki. I tu się nam robi właśnie ta różnica w tych milivoltach. Bo ktoś by powiedział, jaki jest duży rozjazd, bateria uszkodzona. A właśnie, że nie. Bo wszystkie ósemki, ja to nazywam, że tak jest, wszystkie ósemki idą w miarę równo. A tylko są te czwórki są wyżej. I te czwórki robią nam właśnie ten rozjazd tutaj. I to nam robi właśnie tutaj tą deltę. Ktoś by powiedział, no uszkodzona bateria. I też żeśmy tak myśleli, dopiero zacząłem się bardziej tym wszystkim interesować, bo Hubert też nie miał czasu. Trochę się tego nauczyłem i słuchajcie, to był ten rozjazd. I temat właśnie taki. Nie szło naładować baterii do pełna tak konkretnie góry, bo już wam mówię, bo właśnie te dwie czwórki, ta czwóreczka, ta jedna i druga, ona i tak już jest niżej. Te dwie czwórki blokowały, słuchajcie, te dwa moduły po 4 właśnie te blokowały górę, bo one były tak naładowane mocniej, że nie szło tego zbalansować EWS-em. Próbowaliśmy w prawo, w lewo i we wszystkie strony i no niestety nie dało rady. Nie wiem dlaczego to się dzieje, może tam jeszcze w programie trzeba coś poprawić. Bo tu jest, tak jak mówię, tu jest po 8, BMS wszystko do 8, tu są czwórki i BMS, moment, tu od przodu, tu są 8 z BMS-em ze wszystkim i BMS tu jest też do 8, ale jest czwórka. I nie wiem, czy on się pogubił, czy co, no nie wiem, coś się stało, dlatego dosłownie trzeba było, wiesz, rozłączyć wszystko, baterię trzeba było, rozpiąć klapki i z żarówką 12V, bo tutaj z 4 modułów wychodzi około 18V, dwie żarówki spięte równolegle, takie halogenówki, nie? Do jednego, do drugiego, jak była naładowana oczywiście. I obserwujemy, podpinamy żarówkę i leci nam w dół, czyli rozładowujemy te dwa moduły, ten jeden i ten drugi. Rozładowaliśmy i nagle udało się w górę baterii, czyli w to ładowanie do samej góry wepchać jeszcze 2 kWh. I jak widzę teraz przy pełnej rozładowanej baterii jeszcze je trzeba troszeczkę rozładować, żeby, bo tutaj na dole już nic nie pomożemy, prawda? No bo wszystko już poleciało i tutaj nic nie wymyśli, ale chodzi o górę. Żeby na tą górę to nasycić wszystko na równo. Ja wam później pokażę, jak zacznę ładować baterię, jak to się zacznie za chwileczkę wyrównywać, bo to chwilą on się wyrówna. Bo powiem wam, bateria się rozlatuje właśnie tutaj w tych momentach na dole. Ale jak widać, no tu jest 3 V, a górę mamy najmocniejsze, widzicie, 4,5. Tylko to są te czwórki dwie. I one troszeczkę nam tutaj wprowadzają chaosu. Także widzimy, jak jest bateria na dole i widzimy, że ona przy takim rozładowaniu jest równa. To, co już trochę pojechane góra-dół, to się nic nie dzieje, bo tak naprawdę jak weźmiemy, zabierzemy z uwagi te czwórki, to tutaj rozjazd, zobaczcie, mamy 3,2 V, mamy, złapię ostro, złapię, mamy 3,2 V, tu przy najwyższym, 3,2 czy 3 V do tych właśnie 3 V, także tutaj te ogniwa bardzo ładnie sobie leżą, tutaj nie ma tragedii, jakby, o tutaj gdzieś na dole było jedno, albo gdzieś tutaj, to faktycznie, no coś z ogniwami poszło, a tutaj te ogniwa, powiem wam, elegancko się zachowują, tylko właśnie jeszcze troszeczkę wypuścić te dwie czwóreczki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także zaraz przepnę
falownik na, słuchajcie, na ładowanie i pokażę Wam, jak to fajnie wszystko się wyrównuje i to momentalnie się będzie wyrównywało. Na szybko falownik przestawiłem, także leci nam teraz do baterii 1 kW i o to chodzi, żeby szło tylko 1 kW, żeby na spokojnie się nasycała. Także ruszyło ładowanie i już Wam pokażę, jak to fajnie sobie, słuchajcie, momentalnie będzie rosło. Idzie nam 3 A, idzie nam w baterię. Zobaczcie, dół się nie ruszy, ale znaczy góra, czyli góra, mówimy tutaj, góra się nie ruszy, ale dół nawet przy tych 3 A 1000 W ona momentalnie rośnie. Już mamy prawie 3,1 V, a przy czym delta zaczyna nam się zmniejszać. I tutaj będzie, słuchajcie, to samo. To się za chwilę wyrówna. Nie będę tutaj stał z Wami, bo ten film za długo potrwa. No, mamy SOC 28%. Procenty też z tej delty wychodzą, dlatego na dole to tak dziwnie zaczyna wyglądać. Trzeba jeszcze zbalansować baterię, jeszcze ją wyrównać i będzie jeszcze lepiej. No mówię, no niestety. Co nowe to nowe, a co używane to używane i czasem trzeba temu poświęcić trochę pracy, żeby to później pracowało, że tak powiem, na nas. Także mamy teraz rozjazd 3800, już leci, widzicie, znaczy 379 mV leci. No, trzymamy się 29%, wrócę. Zobaczymy, po ilu procentach, przy ilu procentach tutaj zrobi się tak, że tak powiem, równo od oka, czyli tak 100 mV. Różnicy już nie powinno być za bardzo widoczne. No i minęło dosłownie 5 minut, zobaczcie. SOC nam wskoczyło, ale to nieważne, tutaj wolty nas interesują. I zobaczcie, rozjazd już jest 245 mV. Górę mamy prawie 3,6 V, dół prawie 3,5 V. Średnia jest 3,4, ale to Wam chcę pokazać, zobaczcie. Zobaczcie, jak się zaczyna po chwili dosłownie zacierać już ta granica. Widać te dwie czwórki jeszcze mocne, także je trzeba troszeczkę jeszcze rozładować, bo one będą później na górze troszeczkę przeszkadzały. Dlatego ustawiłem 1000 W, żeby to się na spokojnie ładowało. Także na razie sobie pcham w niego energię, aż się naładuje do pełna. W międzyczasie jeszcze będę Wam pokazywał, jak ten rozjazd, te miliwolty będą coraz mniejsze po prostu. Także zobaczymy za 10, 20, może pół godziny. Na razie jest 234. Poczekam, aż będzie 100 mV. No i mamy, zobaczcie, 105 mV rozjazd między ogniwami. I dalej tak patrząc tutaj, o co chodzi, dlaczego taki duży rozjazd. Tutaj patrząc na ramkę, no mały ekran, mała ramka, za dużo nie widać, ale patrząc tutaj widać bardzo dużo. Tutaj widać, że bateria jest bardzo zdrowa, bo ogniwa praktycznie są równiusieńko, one nigdy nie będą tam idealnie równo, zawsze coś pracuje. Pamiętajmy, to jest używana bateria i rozjazd nam robi właśnie te dwie czwórki, które są jeszcze za mocne. Trzeba je jeszcze ręcznie dosłownie rozładować, żeby tak się do tej były słabsze, nawet jak cała bateria, wtedy nie będą tutaj bruździć. Także no tak to, słuchajcie, wygląda. Dojadę, no, że tak powiem, dojadę praktycznie do bardzo małego rozjazdu. Pokażę Wam już, że na górze ta bateria wygląda. Bo teraz mamy, bo zapomniałem z tego wszystkiego, no prawie nominał mamy, bo tutaj mamy średnią na środku. Strasznie mi się z tyłu ta żarówka odbija, żebyście dobrze widzieli. Prawie 3,6 V jest. Dużo jeszcze mu nie brakuje. A ta góra właśnie robi tą robotę, że on widzi tą właśnie górę, a bardziej patrzymy właśnie na ten dół, bo widzicie, środek jest 3,68 i najniższe jest 3,63. To widać właśnie elegancko. No i tak jak mówię,
to widać po wykresie, że bateria jest zdrowiutka, idzie wszystko bardzo ładnie, równiusieńko. Czyli pokażę Wam przy końcówce, tak się muszę ustawić, żeby światło nie świeciło, o to chyba tak muszę stać po prostu. Przy końcówce Wam jeszcze pokażę, jak to się praktycznie schodzi do 10 mV prawie. Ten rozjazd spada i nie wiem, jakoś to pasuje podsumować. No i myślę, na tym można zakończyć nie ładowanie, bo ładowanie będzie się do pełna, ale film tak naprawdę, zobaczcie. Ogniwo najmocniejsze ma dalej 3,7, 7 V, także jesteśmy troszeczkę wyżej nominału. Do 4,2 V jeszcze jest bardzo, bardzo daleko. Ale co ważne, delta już jest 59 mV. I już Wam pokażę, co to jest to 59 mV. Zobaczcie. Bateria nawet się, nie wiem czy kilowatogodzinę w nią wsadziłem. A gdzieś tak mniej więcej, bo ja tam nie pilnuję, tylko tutaj coś jeszcze sobie w międzyczasie robię. Zobaczcie, jaka jest równiusieńka bateria. Tylko te dwie czwórki odstają i jak dojdziemy do 4,2 V, ono się zrówna z tymi czwórkami. Muszę delikatnie jeszcze troszeczkę te dwie czwórki rozładować, żeby już przy poziomie tak 3,8 czy 9 V to wszystko równo stało. Wtedy zwiększy się nasycenie tej góry, bo tak naprawdę tutaj się ten prąd zaczyna. Od tego 3,7 V w górę, od 3,7 w dół, jak widzieliście, zaczyna się to wszystko rozlatywać przy tej baterii, bo Tesla, jej baterie zupełnie inaczej. Tak jak widzicie, tutaj stoi magazyn właśnie z bateriami Tesli i tutaj ja je rozjeżdżałem do 3,1 V i stały równo. Tylko tam są te ogniwa 18 ileś tam, a tu są ogniwa LEV 50, także każda chemia reaguje inaczej. Co nie zmienia faktu, że jak kupicie baterie z Tesli, będą uszkodzone, to tam też cudu nie będzie, bo tutaj są baterie wszystkie dobrane, takie jak mają właśnie być, to jest sprawdzone, przetestowane i wtedy jest pewne, że nie ma rozjazdu do samego dołu, bo są właśnie, tutaj też jakby wziął jeszcze, nie wiem, znaczy z drugiej strony, no co ja tutaj będę brał, sami widzicie, bateria jest równiutka, bateria jest zdrowa, nawet 3,8 V nie ma, tutaj wszystko stoi bardzo ładnie. Także no, jak się nie ma, ja nie mówię, że musimy mieć EWS-a i inne rzeczy, ale trzeba mieć BMS-a zewnętrznego do baterii, trzeba mieć do tego podgląd, no i takie głupie słupki mieć, żeby to wizualnie nawet zobaczyć, bo rozjazd, jak zobaczymy, jak ręcznie zaczniemy mierzyć te ogniwa, to no, szczęścia, zdrowia, pomyślności, latać z miernikiem i 88 ogniw przemierzyć. Kto to spamięta? Nie ma opcji. Tutaj widzimy jak na dłoni, także taki podgląd to jest bardzo ważna sprawa. I tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że coś mądrego, że tak powiem, powiedziałem. A na sam koniec powiem, jakby ktoś chciał, to ten magazyn jest dostępny, bo on jest dla mnie za mały. I ja będę po prostu większy magazyn tutaj zakładał, a że mam falownik tylko z jednym wyjściem bateryjnym, to nie chcę wymieniać falownika, wolę wymienić cały magazyn na większy. Także tak przy końcówce, kto dotrwał, jakby kogoś interesowało, cała bateria razem z EWS-em, z dużym wyświetlaczem oczywiście i do tego zasilacz buforowy, który jest potrzebny do EWS-a. O, tu jest to wszystko, co tu jest potrzebne pod falownik. Zasilacz buforowy 5 A. Do tego i jeszcze do zasilacza jest osobny kwasiaczek, żeby jak wszystko padnie, to on jeszcze pilnował tego wszystkiego. To jest dostępne, jakby kogoś interesowało. Także mam nadzieję, że coś przybliżyłem. Słuchajcie, jakieś informacje. Powiem Wam, no ja bym chciał coś takiego wiedzieć. Coś takiego widzieć chciałbym. Z czym to się je, bo wysokonapięciowe magazyny energii to dalej jest, że tak powiem, czarna magia. Ja w to wchodzę, ja zaczynam to rozumieć. Już dla mnie zaczyna się to robić proste, ale im bardziej to wchodzę, tym większy respekt czuję do tych magazynów, bo tutaj jeśli nie ma się odpowiednich narzędzi, jeśli nie ma się odpowiednich zabezpieczeń, to sobie biedy można tutaj narobić. Bo nawet taki software potrafi pomieszać w swoich
ustawieniach można coś się zapomnieć i wtedy taki EWS-ik nam życie ratuje, bo on ma zakres i tyle. Sofar będzie ciągnął w dół, EWS zobaczy, że bateria ma 3 V, bierze ją, wyłącza i tyle, a on niech sobie tam kombinuje co chce. Także czy taki BMS, czy inny BMS, grunt, żeby był sprawdzony, żeby działał i tyle. Także na dzisiaj tyle nauki. Ja się uczę dalej. Jak się czegoś nauczę, to wam powiem. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.